Siemano, siemano. Słuchajcie, zmieniamy dziedzinę motorsportu i Kamil przygotował auto na rallycross. Jakby znudziły nam się te spasy, niskie auta. Teraz będzie po prostu tak bardziej fajnie. Tutaj o tyle. Kamil mówi, że ciężko się pasy zakładało, to jest głowę schowasz. Tak? Kamilu, chodź, pokaż, że coś żeś tutaj zrobił. No to stylowa. Pięknie, nie? Teraz mogę skrzynię wyciągać bez kubełek. Tak. A tak serio, to generalnie Kamil w poniedziałek jedzie na hamownię. Tak, to jest celowy zabieg, bo na hamowni są bardzo rozjechane rolki. W takim celu jest to zrobione, żeby po prostu auto się nie ślizgało i musimy podnieść auto maksymalnie jak się da, żeby nie chodziło ani intersem, ani niczym, więc po prostu dlatego jest tak wylewerowane do góry. Jest wersja off-road. Tak. No i teraz w końcu dowiemy się po roku czasu, Tak. na jakiej mapie jeździliśmy, w sensie ile mieliśmy mocy w aucie. Bo nie wiedzieliśmy. Jedyne co wiemy, to że jest to zrobione ultra bezpiecznie. A ile mamy mocy, to na razie mam takie widełki, między 650 a 700. A co wyjdzie, to się okaże. Ale też nie brakowało. I te mity moim zdaniem, że 1000 koni trzeba mieć, żeby jeździć i robić Nie ma to robotę. Nie ma to kompletnie sensu, bezsensowne obciążanie silnika, napędu i wszystkiego. Dokładnie. Pamiętajcie, cała moc silnika bez trakcji nie ma znaczenia, więc bardziej trakcja jest ważniejsza, dopiero potem moc. Szerokość opony wszyscy mają taką samą. Dokładnie. To trzeba przenieść na asfalt. Dokładnie, trzeba to przyjść na asfalt, więc widzimy się później. Kamil coś nagra na hamowni? Tak, nagram. No, dobra, elegancko. Jestem w drodze na hamownię z Subaru. Dzisiaj jestem sam, bez Pawła. Tu z tyłu widzicie zestawik. Została mi w sumie jakaś niecała godzina drogi. Jesteśmy w okolicy Łomży, więc nie pozostaje mi nic innego jak wsiadać w busa i cisnąć dalej. Jechałem na hamownię. Jak widzicie, cicha wioska dookoła. Tu stoi Iveco, a Subaru już na rolkach. I zaraz zaczynamy działać. Jesteśmy po pierwszych przejazdach na hamowni. Pierwsze kreski, które narysowało Subaru dzisiaj, no, nie napiewają optymizmem zbytnio. Mianowicie wyszło około 610-620 koni. Ta moc pewnie była większa, tylko pierwsze hamowania były na benzynie. Dlatego, że chcemy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły w aucie działają dobrze i reagują prawidłowo na zmiany, które wprowadza osoba, która stroi auto. Ja sobie usiadłem na chwilę w busie. Z tyłu, jak widzicie, bus częściowo załadowany na najbliższy trening. Tak jak mówię, 3-4 wybiegi góra, spuszczamy paliwo i wlewamy alkohol i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Myślę, że można powiedzieć, że mamy to. Samochód został wystrojony. Stanęliśmy na mocy 860 koni. Jest to bardzo bezpieczny setup przede wszystkim o to chodzi. Mocy myślę, że w zupełności wystarczy. Powoli też się zbliżamy do granicy tej turbosprężarki, więc w przyszłości jakbyśmy chcieli mieć jednak trochę więcej, no to będziemy musieli myśleć nad małymi zmianami w komorze silnika, ale myślę, że wynik jest zadowalający. Paweł na pewno myślę, że będzie zadowolony z tego, co się udało dzisiaj zrobić, więc pakuję auto i wracam. Ja już jestem po hamowni, po całym dniu spędzonym. Subaru widać z tyłu na przyczepie. W ogóle jestem w bardzo fajnej miejscówce, było kiedyś jakieś lotnisko, ale mega mi się to podoba, więc można było tu w sumie z Subaru zrzucić i przetestować to, co wyszło na hamowni. A tak na serio, długi dzień, stałem o 2:30, żeby dojechać. Mamy godzinę przed 21 jakoś tak. Samochód dalej w wersji off-road, nawet się trochę przykurzył, bo po drodze miałem mały odcinek szutrowy. Ale wszystko się udało, więc ja zamykam przyczepę i wracam do Gdańska, bo jeszcze 300 km przede mną. Yo! Byliście w poniedziałek na hamowni. No, byłem. Subaru wykleiło jakiś fajny wynik. 1000. Nie, tak naprawdę jest 760. Samochód przeżył hamownię. To jest bardzo stresujący moment dla osoby, która składa motor, że tak powiem, więc... Ale wszystko się udało, nie było... Były jakieś awarie? Nie, nic się nie wydarzyło na hamowni, więc wszystko poszło tak, jak być powinno.
Był to bardzo długi dzień, ale wszystko się udało. Tak, kopnij mnie najlepiej. Kopie się leżących. To jest ważna zasada. Poleruj tą gałkę dobrze. No to ciutka, Paweł będzie zadowolony. Dla mnie jest to dziwne, że tu jest tyle ludzi teraz. No i masz z kim pogadać. Ja tu jestem sam. Cicho teraz przyszedł. Idzie. Jak to ładnie pachnie, jak się wchodzi. No, mi też się podoba ten zapach. Tak? Czujesz? Czujesz to? Co tak pachnie, Kamil? Benzyna. Benzynka? Czuć pieniądz. Ty to się już nawąchałeś. On już trochę dłużej tutaj. Już to tu długo jest, nie? To. Musimy przegadać pewną kwestię. Słuchaj. Chcę ci popsuć design fury. Ty chcesz mi popsuć design Tak. fory? Nawalimy nie zgadzam się. Nawalimy ci mocowań na GoProsy wszędzie. Na kokpicie, widziałeś kokpit nowy? Nie, To jest nowy kokpit. może pokażesz. To jest moment, żeby przynieść kokpit, czy później? No to jest ten moment, jak pójdę umyć ręce, to nie możemy go wkładać. To mogę iść po kokpit. Pokazywanie nowych rzeczy. One second. Może powiesz jakiś kawał. Ja? Dzwoń do Patryka, on jest od Jest tego. dobry? On jest od tego. Ale on się nie pokazuje na filmach. Bo nie ma kto go nagrywać. Teraz się to zmieni w sesji. To mamy... Czekaj, bo chciałem dotknąć. Jest nowa deska. I teraz będzie w Subaru jak w prawdziwym luksusowym aucie. Będzie można sobie zrelaksować się, podotykać, położyć stópkę. Nie no, generalnie w dużym skrócie wleciał vlog, bo delikatnie, mi to osobiście mega nie przeszkadzało, ale odbijała się, światło się odbijało. No. Mi to przeszkadzało na onboardach. Właśnie widziałem, że dużo było komentarzy, że ludziom to też przeszkadzało, a ja w sumie stwierdziłem, że jak może być jedna rzecz, która w jakimś małym stopniu się przyczyni, żeby się lepiej jeździło, no to trzeba to zrobić. No i tak się teraz to prezentuje. Założymy do auta i zobaczymy, jak to będzie dalej się prezentować. Na razie możemy to położyć tutaj. Tak, to jest dobre miejsce na kokpit. No, Kamil na bank będzie się cieszył, jak to zobaczy. To nie w tym miejscu. A gdzie to ma być? To, nie, to skąd? To tak źle zamontował. Ale Kurde, na chwilę poszedłem ręce gdzie już. Zostawiam ci w tę chwilę samochodu. Czekaj. Wycofaj. sobie świecisz, czy mi świecisz? Oczywiście, że sobie. Dobra, włóż kiera. Jest luz. Góra, dół. Co było na łożysku? Czy wiesz, on się pojawiał, jak się jechało, nie? Bardziej to po prostu blokowało, tak w sensie trochę. O, jest, no. To jak będzie się jechać. Weź kręć. O, to całe łożysko tu chodzi. Dobra. Powiem Ci, że generalnie w tym roku się zrobiła kulturka w Subaru. Sekwa wjechała, Flok wjechał. Można jeździć. Jutro jedziemy na testy. W sumie ostatnie testy przed Szwecją. I jedziemy zrobić głównie trening w parach. Jesteśmy umówieni z Dominikiem Pawłowskim. I będziemy sobie po prostu ćwiczyć jeżdżenie w parach. I w sumie mega spoko, bo to jest coś, czego potrzebuję na pewno. Więc mega się jaram na jutrzejszy dzień. Więc szykujemy fureczkę. I będzie
Dojeżdżamy na nasz tajny ośrodek treningowy. Tajny ośrodek badawczy. Badawczy, dokładnie. O, i dzisiaj będziemy jeździć w 2 auta. Jedno auto jest z tyłu na przyczepie, a drugie auto już jest tutaj. Kurde, nawet byli szybciej niż my, rozłożeni są. Proszę bardzo. Nasz kolega na dziś. Zielony Nissan S14 Pawłowski Dominik. Siemano! Tak więc jesteśmy w Toruniu i dzisiaj będziemy odkrywać nową trasę. Wymyśliliśmy kolejną nową trasę na Toruniu. Podobną do takiej wcześniejszych, które już były, ale tam będzie trochę inna. Dzisiaj dzień nowości na Toruniu. Więc zdradziłeś, że jesteśmy, to stajne. Sprzęcik rozstawiony. Lecimy na tor sprawdzić nowy layout. Niestety mały serwis trwa. Troszkę się Ukręciła flansza. kręciła. Ale ogarniecie. Tak, będzie wszystko zrobione. Idealnie. Za godzinkę pewnie będziemy jeździć, może szybciej. Będzie okej. Kończymy trening w Toruniu. Siedzę w busie, bo na dworze mega wieje. Ale suberynka w tle, więc nie jest źle. No dzisiaj głównie trening w parach i fajnie. Kurde, nie było kolorowo. Nie ukrywam, były momenty, że zaliczałem takie trochę fuck-upy. Przód mi odjeżdżał przez to, że mamy trakcyjne auto i była trochę walka. Ale były też takie przejazdy, które fajnie siadły i na nich się muszę skupić, muszę po prostu z nich wyciągnąć maksa, żeby je po prostu robić częściej, powtarzalniej. I to jest tak naprawdę ten etap wjeżdżania się w tym aucie w parach, bo widzicie, się czujesz naprawdę dobrze, ale trzeba wycisnąć maksa z par, ale bez jazdy w treningu po prostu nie ma jak tego zrobić, nic nie zastąpi treningu w parach w takim aucie docelowym, więc mega dzięki dla Dominika za trening, fajnie, mega się jaram. Jesteśmy przygotowani na Szwecję. To, co miało być zrobione, jest zrobione. Czas się pakować. A może... Dziękuję panie za trening. Również dzięki. Dzięki panie. Piąteczka. Trzymaj się. Dzięki panie za trening. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.